Dzień dobry widzowie, cieszę się, że jesteście, bo w takich miesiącach to właśnie dzięki Wam chce mi się jeszcze czasem zabrać kamerkę na rower i coś nagrać. Dzięki za wiele prywatnych wiadomości na Instagramie i Messengerze, gdzie pytacie, kiedy nowy film i czy wszystko ok. Pod jednym ze starszych filmów nawet pojawił się jakiś komentarz, czy przypadkiem ekipa nie zaspała. Nie zaspała, każdy jest zajęty swoimi sprawami i tak jak zawsze nie mamy czasu się zgrać. Nie przestajecie mnie zaskakiwać. Wczoraj Rosie pisze, że otrzymaliśmy od widzów paczkę jako Ride With Me. Pytam się, co to za paczka, wygląda jak świąteczna. Zdradź więcej szczegółów. Mówi: przyjedź, zobacz sam. Powiedział tylko od kogo. Także jadę zobaczyć. Jedziemy razem zobaczyć, co to za paczka. Ale zanim wybierzemy się do Rosiego, skoczę jeszcze zobaczyć nowy sklep rowerowy, który otwiera się dzisiaj u mnie na dzielnicy, niedaleko mojego domu. Jest to centrum rowerowe, znane wszystkim z zakupów online zapewne. Gdy otworzyli swój sklep w Warszawie, miałem pomysł, żeby kiedyś przy okazji wizyty w stolicy się do niego wybrać. Absolutnie nie jest to materiał sponsorowany, po prostu wiele razy kupowałem w centrum rowerowym różne rzeczy online i skoro otwierają sklep, no to muszę zajechać i zobaczyć, jak to wygląda na żywo, a tym bardziej, że jest to bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania. Dla mnie lokalizacja tego sklepu jest plusem, ale dla wielu osób jest minusem. Jest to dość daleko od centrum. Można powiedzieć, że na obrzeżach Gdańska. Zanim sklep się otworzył, już było mnóstwo negatywnych głosów w internecie, że zła lokalizacja, brak dróg dojazdowych. I cóż mam powiedzieć, to wszystko prawda. Tutaj, żeby dojechać rowerem, no to trzeba kombinować. Chodniki, ulice. Ogólnie lokalizacja bardzo słaba dla rowerzystów. Ale tak to już jest. Ktoś zrobił badania, ktoś sprawdził tą lokalizację. Wiadomo, że taki sklep wielkopowierzchniowy to trzeba troszkę złotóweczek nakłaść, żeby wynająć sobie miejscówkę. Tuż za sklepem przebiega obwodnica, a tuż za nią jest wysypisko śmieci i to również było argumentem słabej lokalizacji. I co mogę powiedzieć? No fiołkami nie pachnie. Nawet teraz mimo kataru czuję, że coś jest na rzeczy, no ale żaden z tych argumentów nie jest powodem, żeby skreślać tą miejscówkę. Trzeba pojechać, zobaczyć, przekonać się, także zapraszam. Możecie ze mną zwiedzić stacjonarny sklep centrum rowerowego. O kurczę, co to za stojaki? No to wchodzimy do środka. Powierzchnia sklepu robi wrażenie. Od wejścia rzuca się w oczy pokaźna ilość rowerów. Pogrupowane są według przeznaczenia producenta. Zwykle na wystawie jest dostępnych kilka wersji kolorystycznych. Nie zagłębiam się zbytnio, jakie marki są obecne, a jakich brakuje. Pewne jest, że szukając roweru dla siebie na pewno nie wyszedłbym z pustymi rękami. Gravele i szosy lekko z boku. Duże zapotrzebowanie to i spora ekspozycja tego typu rowerów. Bardzo dużą część stanowią modele ze wspomaganiem elektrycznym. Ich udział w rynku zdecydowanie rośnie. Natomiast z moich obserwacji ceny elektryków stają się coraz bardziej przystępne. Wokół centralnej wyspy sklepu zorganizowana jest ścieżka testowa, gdzie można wypróbować interesujący nas model. Jest wykonana z antypoślizgowej nawierzchni i posiada elementy terenowe. Sporo osób śmiga, ja natomiast idę. Dalej szczególnie zainteresował mnie elektryczny mieszczuch od Cannondale'a w cenie, jaką dałem za ekobajka 1,5 roku temu. No, bardzo ciekawy model. W sklepie stoi też jeden samotny towarowy Long John. Nie wiem, co to była za marka. Taki chyba był trochę obdrapany, no ale spoko. Turystyka rowerowa to mój ulubiony temat, więc idę w stronę działu z akcesoriami i mamy tutaj duży wybór, zaczynając od ekskluzywnych pokrowców na rowery,
Spory wybór plecaków, bukłaków, sakwy rowerowe wielu producentów w szerokiej gamie kolorystycznej. O, są sakwy Givi. Myślałem, że ta marka robi tylko akcesoria motocyklowe. Jest raj dla bikepackingowców, torby na kierownicę, sakiewki, podsiodłówki, poukładane zwykle według producentów. Jest Apidura, jest nasza lokalna marka z Gdyni Jackpack, wodoodporny Restrap i wiele innych. Mają sporo różnego rodzaju trenażerów, bagażniki do przewożenia rowerów samochodem, a o wyborze części rowerowych i narzędzi nawet nie wspomnę. Na półkach jest wszystko, co potrzebuję, żeby naprawić, wyczyścić i doposażyć rower. Nie filmowałem zaplecza, ale mają sporo stanowisk serwisowych, gdzie wyglądało, że przygotowują rowery do wyjazdu do klienta. Oczywiście oprócz roweru ubierzecie też siebie, są wszystkie rodzaje ciuchów rowerowych, kaski, buty, okulary itd. Spoko sklep, można się poszwendać i wszystko na spokojnie pooglądać. A jak nie wiesz co kupić, to zawsze można zapytać kogoś z ekipy. Udało mi się chwilę porozmawiać z kilkoma osobami. Wpadnę tu na pewno za jakiś czas, zobaczyć jak im idzie. No całkiem fajnie, bardzo duży asortyment. Można by powiedzieć, że się ma online'a w realu. Wszystko można dotknąć, pomacać, pojeździć. Nie chciałem w sklepie gadać, bo ciągle to mam, że wstydzę się gadać do kamery przy ludziach, więc wolałem podłożyć komentarz później. Na minus brak stojaków rowerowych. Podszedł do mnie pan, popytał, powiedział, że bardzo słuszna uwaga i że zgłosi i pewnie coś z tym zrobią. Pewnie nieraz się jeszcze tu wybiorę, więc sprawdzę, czy wzięli sobie to do serca, bo w Decathlonie na Kartuskiej pisałem o stojakach rowerowych kilka razy i dopiero po paru latach ostatnio wreszcie postawili eleganckie, piękne stojaczki w kształcie litery odwróconego U. No i może rzeczywiście ta uwaga o dojeździe rowerem jest trafiona, bo nie jest zbyt łatwo się tutaj przedostać. Używając dróg rowerowych trzeba kombinować. Zupełnie jak 20 lat temu w Gdańsku, gdzie prawie wszędzie trzeba było kombinować albo ulicą, gdzieś tam ścinki po chodnikach, ale z drugiej strony to tutaj nawet jest ciężko dojechać rowerem. Ten korek, który teraz widzicie, to nic szczególnego. Tutaj po prostu jest tak w każdą sobotę, w każdą niedzielę handlową, a w tygodniu też pewnie podobnie. No niestety, takie duże centrum handlowe generuje korki. Postaram się teraz stąd jakoś w miarę bezinwazyjnie wydostać. Nie będzie to takie łatwe, no ale jest, z nią damy radę. Dzisiaj specjalnie wziąłem elektryka, żeby się sprawnie przemieszczać, bo wiedziałem, że trochę jeździ ulicami. To trochę mocy i do ładowania się przyda. Przejechałem niecałe 2 km i można powiedzieć, że jesteśmy w rowerowej cywilizacji. Tutaj już stąd wiedzie sieć dróg rowerowych. No ale to gdańskie południe, no to tak rowerowo rzeczywiście wygląda słabo. Ale czyja to wina? Miasto chyba trochę źle zaplanowało te drogi. Albo z drugiej strony czekają, aż wszyscy deweloperzy pobudują te swoje apartamenty i wtedy może będzie jakaś renowacja drogi i powstaną drogi rowerowe. Ale jak już to kiedyś mówiłem, ja się do polityki drogowo-rowerowej nie mieszam, także niech robią co chcą, ja sobie poradzę, ja dojadę. Brawo Jasiek. Co za kurde typ. No to teraz w stronę Przymorza. Mamy jakieś 12 km. Także niedużo, a pogoda sprzyja. Poza tym, że dmucha jak to nad morzem, to jest pięknie. A jak tam wam mija ten zimowy okres? Po strawach niektórych osób widzę, że ostro kręcicie. No już was nie dogonię, ale przecież nie pretenduję do tego, żeby być pierwszy.
Także zapowiada nam się kolejny sezon kolarstwa romantycznego, bez spiny, bez nakręcania się na tanich rowerach, znaczy przynajmniej ja. Jeszcze po drodze muszę ogarnąć aptekę. Mój parking jak zawsze wolny. Patrzcie, mam parking oznaczony. Tutaj parkuję ja. Apteka to był punkt obowiązkowy na mojej trasie. No cały zeszły tydzień byłem chory. No i chyba tą chorobę sprzedałem w rodzinie. Bo teraz coś dzieciaki kaszlają, także musiałem się zaopatrzyć w odpowiednie medykamenty. Robię teraz ścinkę trasą, którą przypomniał mi widz, że tędy jest trochę szybciej niż ulicą Jaśkowa Dolina, tym takim szybkim zjazdem, który widzieliście w wielu odcinkach. No rzeczywiście to jest trochę krócej, no ale trzęsie, coś za coś. Jak zawsze, nie ma drogi idealnej. Albo szybko po wybojach, albo naokoło ładną, gładką drogą rowerową. Dzisiaj to raczej szybko, bo już mam mało czasu. Ja wiem, że choroba to zawsze świetna wymówka, żeby się usprawiedliwić, dlaczego tak długo nie było filmu. No ale poniekąd tak właśnie było. Od ostatniego vloga, który był z plaży Stogi, minęły 3 tygodnie. I jakby to powiedzieć, nie było nawet kiedy pojeździć porządnie na rowerze. Pierwszy tydzień intensywna praca, coś tam pojeździłem chwilę po mieście, ale to nie zawsze biorę kamerę. Kolejny tydzień byłem służbowo w Lizbonie 4 dni, także też dość intensywnie zleciał. A ostatni tydzień to byłem chory i się leczyłem. Po prostu 2 dni to ledwo wstawałem z łóżka. No, chyba jeszcze nie do końca wszystko jest ok, ale dokupiłem sobie jeszcze medykamentów i będę dalej leczył się sam. Także przyszły tydzień chyba już będzie ok. No Jesus, ładny pocisk. Z 4 dyszki leci na takiej hulajce. Hulajka pewnie waży z 30 kg. Kolo wyglądał jakby ważył 120, taki 150-kilowy pocisk. Ideolo. W sam raz, żeby kogoś zmieść z drogi rowerowej. No ale miało nie być hejtu, tylko że czasem po prostu zastanawiam się, co ludzie mają w głowie. 310 rowerzystów, jestem 311, godzina 13:27, to tak chyba raczej średnio jak na sobotę. No ale to sporo osób dzisiaj mijam po drodze. Najlepszym ostatnio pomysłem było zrobienie świateł właśnie w tym miejscu. No tutaj wiecznie były wymuszenia na rowerzystach, ale to też z tego powodu, że kierowcy po prostu mają bardzo ograniczoną widoczność i jak ktoś dosyć szybko jedzie rowerem, pojawia się nagle, to go kierowca nie widzi. Także światła w tym miejscu bardzo dobry pomysł. Coraz więcej cargo bike'ów się pojawia. Właśnie jedzie jeden. Elegancko. Jeszcze do pewnego czasu była to ciekawostka na ulicach, ale jeździ ich sporo. Jak widzieliście, również w centrum rowerowym stał jeden. Się nie za bardzo przyjrzałem, co to była za marka, ale już mało znana. No, ale był w dość niskiej cenie ten rower. Także spoko, no popularyzują się. Na Przymorzu i Zaspie byliście ze mną już mnóstwo razy, ale tego wam jeszcze nie pokazywałem. Zobaczcie to centrum handlowe. Ma taki charakterystyczny kształt. Coś wam to przypomina? Był kiedyś hangar lotniczy. To są pozostałości po lotnisku, które kiedyś było na gdańskiej Zaspie. Nie było bloków, tylko był pas startowy i stąd można było sobie odlecieć samolotem. Teraz mamy lotnisko w Rębiechowie, ale do lat 70. lotnisko było w tym miejscu.
A tu na Przymorzu widzę, prężnie nie działają. Chwilę mnie nie było. Już nowy blok powstaje. Oni chyba budują szybciej niż ludzie to kupują. Żeby dalej taki popyt był. Tutaj jeszcze święta mają. Choinka ma się dobrze. Chyba o tym zapomnieli. No już stwierdzili, dobra, niech sobie postoi. Jeszcze tylko 11 miesięcy i znów się przyda. Ale co tam nowe budownictwo? Falowce to jest moc. Wielka płyta. Największe osiągnięcie PRL-u. Słuchajcie, super sprawa. Były zbudowane z myślą, że postoją 50 lat, a stoją już chyba z 60. No gdzieś tam w latach 60. zaczęły powstawać. Także to jest moc budownictwa. No to legalnie pod zakaz. A jakich uliczek w Gdańsku jest mnóstwo. Czasem to takie mało bezpieczne, ale lepiej tak niż objeżdżać. I już u bram Królestwa Hokeja. W Królestwie Hokeja Roziego to przynajmniej stojak rowerowy porządny, a nie tak jak w centrum rowerowym. Rozi ma mnóstwo klientów, także musimy chwilę poczekać. Ostrzy łyżwy, iskry lecą. Dużo iskier musi być, dużo iskier. Jak jest dużo iskier, to jest dobrze. Tak pod publikę te iskry robisz? Tak, włączyłem guzik taki dodatkowy. Cyk i pyk i łyżwa gotowa. Kontrola jakości i do klienta. No i klienci już poszli, teraz czekam na paczkę, bo jest tak duża, że musi ją wynieść z zaplecza. Tam nie możemy wchodzić, bo na zapleczu jest podobno bałagan. Bo słuchajcie, bo my znaleźliśmy taką paczkę, teraz przyszła ostatnio. Była pięknie napakowana, ale teraz jest już rozpakowana. Już nie mogłem wytrzymać i jak się mówi, unboxing się robi czasami. I nie nagrałeś tego już, unboxingu? Tak, nie nagrałem unboxingu, ale pokażę co jest w środku. Mamy tak, każdy dostał swoje skarpetki z dedykacją. Rozi, to ma hokejowy wymiatacz i skarpetki hokejowe. Można? Pięknie. Później jest dedykacja dla Fida, miłośnika Hiszpanii. I co to jest za katedra? Ta w Barcelonie? Tak, to pewnie Sagrada de Familia. Możliwe. Albo coś innego. O, a tu palmy, to ta. O, proszę, jakie gitary. Piękne. Sombrero. I jest Wojtasa dzisiaj niestety nie ma z nami, bo musiał być u cioci chyba. No i Wojtas Harpagan, oczywiście rowerowy pyk. No i biosa. Ale żeby tego było mało, to jeszcze dostaliśmy taki do kawki, taki torcik piernikowy z dedykacją do kawki. Prosimy więcej przerw na kawkę w kolejnych odcinkach. No i oczywiście to ukłon do mnie, żebym miał tych przerw więcej, bo ja oczywiście cały czas potrzebuję przerwy. No i my tam zawsze mówimy, że my tą herbatkę pijemy z rumem, to tak na zmęczone łydy. To jest w ogóle cała grafika, nie? Tu są 3 rowery, tu jest jakaś chatka, tu 3 kowboi i do kawki zamiast rumu jeszcze dostaliśmy taką flaszynkę. Super sprawa. A, ale najważniejsze, że nie powiedzieliśmy od kogo to jest, ponieważ tutaj była dedykacja od przyjaciół z Poznania, Rafał i Waleria. Prowadzą na Instagramie kanał My na Rowerach. Tak więc serdecznie Was zapraszamy również na ich kanał. Mają bardzo fajne rowery turystyczne. Byli na tych rowerach tutaj u nas kiedyś w wakacje. Także naprawdę takie customowe 2 rowerki turystyczne, na których można zapakować wszystko, co się chce i jechać po całym świecie. W imieniu swoich i chłopaków bardzo dziękujemy. Skarpetki świetne dla miłośnika Hiszpanii. No niestety w tym roku zdradziłem Hiszpanię, byłem w Portugalii, ale to obok, chyba liczy się, nie? Także fajny, bardzo fajny prezent. Nie spodziewałem się, że Mikołaj zawita do nas pod koniec stycznia. Dzięki bardzo. Wy na rowerach, my na rowerach, wszyscy na rowerach. Rowery to łączą ludzi jednak. Ale pierwszy raz jestem w szoku, bo pierwszy raz dostaliśmy taką przesyłkę. Parę osób nas odwiedzało i to jest bardzo takie miłe, ale też i dla nas coś nowego. Dlatego też można powiedzieć, że tym rajcujemy.
bo jest to super miłe. Tak jak wam na początku mówiłem, no jest wiele rzeczy, które inspirują mnie do działania, a to takie akcenty są dodatkowo miłe. Także bardzo się cieszymy i dziękujemy. Patrzcie ten kask. Rozi sobie kupił. Gdzie to kupiłeś, Rozi? U Chińczyków? U Chińczyków na temu. Nie wiem, za 2 dyszki chyba dawali. Ale Cześć, patrz taki, no. A co się z tym robi? Patrz. Pyk. O! Czekaj, muszę się zobaczyć w szybie. I teraz patrz, i teraz pyk, jedziesz To na i ma- nagle pyk. Na magnesik to jest? No. I pyk. Tylko pytanie, czy to w czasie właśnie jazdy nie wiem. ci, wiesz, Na razie przejechałem nie nim 2 eksploduje w kilometry. twarz. No taki ten, śmieszny, Nie, ale śmieszny, lekki to- jest, no. Słuchaj, za te pieniądze, Jako gardę tego wziąłem. pytanie, wiesz, czy on działa, nie? Podczas upadku. A upadłeś kiedyś na kask? No właśnie nie. Właściwie mi zawsze kask służył na szczęście w MTB do tego, że jak jechałem w lesie, to schylałem głowę i torowałem sobie drogę głową, jak drzewa były nisko, nie? No co, no PJT, fajny kask, nie? Pewnie się okaże, że ktoś, jakaś droga firma robi na tej samej skorupie, tylko że tu nie ma PJT, tylko coś innego, nie? Będziesz tym jeździł? No, Na zobaczymy. wycieczki? W tym roku bierzesz go? Zobaczymy. No tak naprawdę problem jest z tym, że później gdzieś to schowasz. No to zaraz się pewnie presuje. Tak nie do Tylko końca. zaraz się połamie, to nie będzie ci No, zresztą tu potrzebne. już widzę, że to już jest jakoś tak kiepsko zrobione, że to już się przesunęło, czy co? No nie, może tak było. No nie wiem, no tandeta straszna. Znaczy straszna. No, nie straszna, ale nie wiem, czy te patenty mają sens. Zobaczymy. Ty, a weź powiedz, co jeszcze kupiłeś. Ty z temu na pewno nie kupiłeś tylko kasku, tylko dużo rzeczy. Nie pewno, czy w ogóle to Pewnie mam dużo zamówił taki kontener jakichś rzeczy- różnych mam dużo rzeczy z temu, ciekawostek. ale nie, ale głównie kupuję survivalowe rzeczy. Tak? w sensie- Masz jakieś fajne rzeczy nowe? Nie, Czy dopiero pokażesz, jak będziemy gdzieś gdzieś tam do na samochodu, na... jakiś kanister jakiś, coś tam takie. Webasty już masz? To chińskie? No właśnie nie, bo jeszcze cały czas się zastanawiam nad No Webastą. właśnie, to jest fajny wynalazek, to bym chciał. Tak na razie to nie do końca byłem Czekam aż potrzebny. Rozi kupi i ja wtedy sobie Jeszcze nigdy nie byłem potrzebny Webasto, więc... Czy nie masz nic więcej fajnych rzeczy do pokazania? Nie mam. 1559. Dobra, idę, bo ty to klientów będziesz miał do końca życia. Do pory widzisz, Na razie. Na razie, w kontakcie. to jest ułożenie. I tak to już jest u Roziego. Praca. Niby po godzinach, sklep zamknięty, ale jeszcze jak ktoś znajomy się pojawi, to Rozi chętnie pogada i coś pokaże. Także ja już się ewakuowałem, a jadę teraz w stronę domu. Dyszka do pokonania, ale na rowerze wspomaganym elektrycznie to żaden problem. Sama przyjemność. W takiej chorobie, gdzie miałem trochę problemy z oddychaniem, kaszlem, to powiem wam, że taki elektryk to jest super sprawa, bo naprawdę się człowiek nie męczy i może spokojnie się przemieszczać po mieście, niezależnie czy ma dużo pod górę. Ale co tam, że Gdańsk jest górzysty? Wspomniałem wam, że byłem 4 dni w Lizbonie. Tam dopiero mają górki. I niech nikt nie mówi, że w Gdańsku jest pod górkę, bo w Lizbonie to dopiero jest pod górkę. Nie miałem za dużo czasu zwiedzać, bo był to wyjazd służbowy. Także na wyjazdach służbowych to zwykle zwiedza się tylko lotniska i hotele. Ale jeden dzień mieliśmy okazję poszwędzać się trochę po centrum miasta i zobaczyć co nieco jak to wygląda. No i muszę wam powiedzieć, że tam wzgórza to troszkę mają inne znaczenie niż tutaj w Trójmieście. Są duże przewyższenia na krótkich odcinkach, mają sporo ruchomych schodów, wąskie uliczki, ale też mają miejskie windy, które pozwalają mieszkańcom wjeżdżać na wyższe partie miasta. Z tego co mówiła pani przewodniczka, niestety mieszkańcy rzadko z nich korzystają, bo są oblegane przez turystów, którzy są zainteresowani podwózką tego typu. Ta winda, którą wam teraz pokazuję, to jest dosyć stary obiekt. On jest chyba z 1902 roku, cały czas działa, zabiera kilkanaście osób do środka i dzięki niej można wjechać do góry i udać się na wyższą partię miasta. No, bardzo ciekawy wynalazek. Co interesujące, działa tam bilet miejski. Także to jest część infrastruktury komunikacji miejskiej. A jeśli chodzi o infrastrukturę rowerową, no to tak raczej średnio bym powiedział. Tam w centrum widziałem jakieś może 2 drogi rowerowe, pewnie
na obrzeżach wygląda to lepiej, ale w tej historycznej części no to są wąskie uliczki, także to nawet by się chyba nie dało nic tam pociągnąć. No i rowerzystów też za wielu nie widziałem. Mają jakiś system roweru miejskiego. Nie przyglądałem się temu bliżej, ale widziałem, że ludzie jeżdżą. Ale mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że u nas więcej ludzi jeździ o tej porze roku rowerem niż tam. Przynajmniej po tym centrum, no. Pewnie jest spora grupa ludzi, która dojeżdża do pracy. Jeśli chodzi o Lizbonę, no to znam jeden vlog rowerowy z Lizbony. To się nazywa One Cyclist in Lisbon. Kiedyś go oglądałem, nawet nie wiem, czy jeszcze coś publikuje, musiałbym zajrzeć. No i tyle, jeśli chodzi o wycieczkę do Lizbony. Teraz pozostaje tylko przetrwać do wiosny. Dziś jeszcze jest fajnie, bo jest 5 stopni. Ale jak przyjdą mrozy, to już tak przyjemnie na rowerze się nie jeździ. Także byle do wiosny. Podsumowując dzisiejszego vloga, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszystkie komentarze pod filmami i prywatne wiadomości, które zmotywowały mnie do tego, żeby dzisiaj wziąć kamerkę i przejechać się. No, pewnie i tak bym ją wziął, bo jak już Rozi napisał mi o tym prezencie, to nie mogłem się doczekać. Mówię, muszę pojechać, zobaczyć. Waleria, Rafał, wielkie dzięki za bardzo miły prezent. Odzywajcie się, jak będziecie w Trójmieście. Musimy się złapać na jakąś kawkę. Nowych widzów, którzy przypadkiem dotarli do końca, zapraszam oczywiście do subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego razu. Pozdro!